Siema, witajcie w drugiej części Top 10 serwerów komunikacyjnych w Robloxie. Jesteśmy teraz na Bloxy Move, czyli serwer, od którego zaczęliśmy poprzednio, ponieważ 3 serwery powtórzą się z poprzedniego odcinka, pozostałe 7 to będą inne, w tym też kilka zagranicznych. A dlaczego wróciliśmy na Bloxy Move? Dlatego, że pojawiło się bardzo dużo nowych autobusów i tramwajów, w tym bardzo ciekawe. Już tutaj widzimy na pierwszy rzut oka Jelcza Vero czy Jelcza M125M, czy chociażby Neoplany lub Volvo. Jest też Jelcz M121M i kilka ciekawych tramwajów, Mercedes Citaro, także wybór taboru jest wciąż bardzo duży. Zapraszam Was też oczywiście na swój główny kanał, na fanpage'a na Facebooku oraz do wysyłania mi zaproszenia do znajomych na Steamie, jak i również na Robloxie. Wszystkie linki macie w opisie. No i co, robimy sobie przegląd tramwajów. No 105, te, które już były, tutaj są. Jest GT6, taka teraz z podwójnymi reflektorami. Jest takie coś a la 102NA z harmonijkowymi drzwiami, więc pasowałoby właśnie na 102. No i taka 105, 105NF, tak, bodajże. No kultowy szybkowiec, wiadomo. No i mamy też drugą zajezdnię autobusową, na którą się za chwilkę przejedziemy. Jedziemy wspomnianym wcześniej Jelczem Vero z drzwiami odskokowo przesuwnymi, układem siedzeń odzorowanym też z rzeczywistości, czyli niskie wejście na wysokości drugiej pary drzwi. No i tutaj pojawił się jeden ciekawy wóz, mianowicie DAB. Lubiany przez wielu miłośników autobus. Wnętrze prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Mamy bardzo wysoki stopień. No i pojazdy znane już z wcześniejszych moich filmów z tego serwera. Ogółem mapa jest bardzo duża i jest wciąż rozbudowywana. Powstają nowe osiedla, nowe pętle i sama sieć tramwajowa jest naprawdę spora. Jest oryginalna, nie jest za przeproszeniem zerżnięta od nikogo. No i warto też wspomnieć, że pojawiła się również sieć trolejbusowa. Także tutaj nowości nie brakuje. Serdecznie zapraszam i idziemy na drugą pozycję. Bloxy Transport autorstwa gracza Typowy Kierowca. Jesteśmy teraz na placu windowym, gdzie można sobie troszeczkę pojeździć dźwigami. Ostatnio grałem tutaj z Chomikiem 189, więc trochę dogłębniej zwiedziliśmy ten serwer. Zobaczymy, jaki tabor tramwajowy oferuje nam ta zajezdnia. Techniczna 105 pick-up. Pomarańczowa 105 z tymi okrągłymi reflektorami. Czteroenki. 105 po modernizacji z 3 parami drzwi. Klasyczna 105 standardowa GT6. No i szybkowiec. Koło szopy stoją wagony przeznaczone do kasacji zapewne. No to przejedziemy się może tą 105 zmodernizowaną pod jedną z, że tak powiem, zajezdni autobusowych, ponieważ ich jest tutaj kilka. Jak widać, wybór jest dość spory. Mamy 2 place do dyspozycji, bo jest ten, na którym teraz się znajdujemy, z szopą ZTM-u i autobusami w malowaniu warszawskim.
A obok jest drugi plac. Z innymi autobusami, z deskorolką, Urbino elektrycznym i innymi pojazdami do wyboru. Powierzchnia mapy jest też dość spora. No, można tu ogółem miło spędzić czas z uwagi na możliwość jazdy po wielu liniach. Jest wiele pętli. No i można też testować tabor z różnych, że tak powiem, właśnie zajezdni autobusowych. Także zapraszam i zmykamy na trzeci serwer na liście. Oczywiście zapomniałem o ważnej rzeczy. Oczywiście zapomniałem o ważnej rzeczy. Również jak w przypadku poprzedniej klasyfikacji, wszystko jest w kolejności alfabetycznej, więc nie dowiecie się, który serwer jest moim ulubionym. To jest moja tajemnica. Więc dlatego wszystko jest uporządkowane w kolejności właśnie alfabetycznej, bez żadnej faworyzacji. No i mamy DTG2. Nad czym tu się dużo rozwodzić? Najbardziej podoba mi się system naliczania pieniędzy, czyli punktów. I to, że to nam się zapisuje, czyli możemy w dowolnym momencie sobie wejść i kontynuować jakby nasze statystyki. Kolejna fajna rzecz to ograniczenia prędkości. Narzucana z góry trasa. Nie ma jakiejś samowolki. Trzeba się pilnować rozkładu, ograniczeń, sygnalizacji świetlnej i tak dalej. No dlatego nie ma tutaj żadnego taranowania i tak dalej. Wybór taboru też jest oczywiście spory. Samo wykonanie modeli stoi na wysokim poziomie. Wagony są ładnie odwzorowane. Prędkość hamowania, droga hamowania również jest dość realna. Nie ma takiego czegoś, że zahamujemy w sekundę pojazdem szynowym. To wszystko jest na plus i stawia DTG2 na dość wysokiej pozycji. E-transport to już ostatnia powtórka z poprzedniej części na dziś. Weszliśmy tutaj dlatego, że ten serwer ma niezastąpiony system zwrotnic, który działa bardzo dobrze i umożliwia świetną rozgrywkę, tylko trzeba się po prostu dostosować do pewnych zasad i nie uprawiać samowolki. Modele są już wszystkim znane, bo serwer był swego czasu bardzo popularny. W ogóle to był pierwszy taki serwer tramwajowy z prawdziwego zdarzenia, na którym miałem okazję grać już rok temu. I doceniam go do tej pory, nic się nie zmieniło. Dlatego z sentymentem tutaj wracam. I często grywam nawet dla samej po prostu przyjemności.
ten serwer to po prostu klasyka gatunku. To można powiedzieć bez dwóch zdań. Dla mnie zawsze będzie kultowy. Także jeśli ktoś chce sobie pograć na profesjonalnym torowisku, to polecam całym sercem e-transport, bo będzie niezastąpiony przez jeszcze długi czas i o ile DTG ma swoje unikalne rozwiązania i tak dalej, to e-transport pozostawia pewną dozę luzu, którą można wykorzystać, ale jednocześnie nie należy jej nadużywać, żeby po prostu nie psuć sobie rozgrywki i nie utrudniać jej też innym graczom. Także serdecznie polecam jeszcze raz e-transport, chyba już trzeci raz w historii swojego kanału to robię i podtrzymuję się pod tymi słowami. No i lecimy na kolejną moją propozycję. Jeszcze na marginesie chcę pozdrowić Lolesecure D2 i Mr. Darkreda, którzy towarzyszą mi w rozgrywce i umilają ją na swój sposób. Także pozdrawiam Was i dzięki za fajną rozgrywkę. MPX ze Studio to wszechstronny serwer, ponieważ mamy tutaj głównie windy, ale właśnie też komunikację miejską oraz miejską kolejkę. Poza tym miasto jest bardzo ładnie rozbudowane. Według fajnego schematu. Wielki szacun dla MPX ze Studio. Zresztą ten użytkownik wystąpi jeszcze u nas dzisiaj na odcinku, na jednym z serwerów, jako motorniczy, ale to później. Zapraszam oczywiście na jego kanał, serdecznie pozdrawiam. Jesteśmy właśnie przy stacji kolejowej. Tak, pani Agnieszka sobie stała. No jest tu też kilka botów właśnie na mapie różnych. No i to jest zajezdnia. Standardowy wybór modeli. Są rozpisane wszystkie linie na tablicy. No i w ten sposób to wygląda. Warto sobie pograć nie tylko dla samej komunikacji, ale ogółem dla zwiedzenia miasta i budynków, bo niektóre są ciekawe wewnątrz i warto sobie po prostu eksplorować to miasto. Jesteśmy teraz na serwerze Rails Ostrawa. Przejedziemy się linią numer 5, a motorniczym jest MPXD Studio. We własnej osobie. Wrzesyńska. Więc trafiła nam się bardzo fajna okazja do takiej przejażdżki. Příští zastávka Poruba Koupaliště. Mamy zapowiedzi oczywiście w języku czeskim. Bardzo fajne udźwiękowienie, bardzo mi się podoba. W ogóle na serwerze jest bardzo duży wybór tramwajów, Tatry i nie tylko. Wszystkie modele tramwajów, które są do spotkania faktycznie w mieście Ostrawa w Czechach. Klimatyczna sceneria, jednotor, wielka płyta wszędzie. Bardzo fajny wystrój mapy ogółem. Poruba Koupaliště. Příští zastávka Vřesina. Vřesina. Příští zastávka
Vřesina, Dojechaliśmy do tak zwanej Nová Plzeň. mijanki, no czyli standardowy wygląd po prostu, układ torów na odcinku jednotorowym, czyli przystanek, na którym dwa składy, dwa wagony mogą się minąć. No i dojechaliśmy do pętli Budysiowice, Zatisi, czy jakoś tak. Tam stoi Tatra, którą przewiózł nas MPXD Studio. Serdecznie dziękujemy. Proszę oczywiście tam wbijać i subować, bo to najlepszy kanał windowy w Polsce. No i windowy i komunikacyjny. Nie tylko windowy i komunikacyjny, bo w sumie tam tematyk poruszanych jest o wiele więcej. Także zapraszam. No i lecimy na kolejny serwer. Roblox Transport Simulator. Byłem już na jednym serwerze autorstwa tego użytkownika. Był bardzo fajny, chociaż o wiele mniejszy od tego, na którym się teraz znajdujemy. Mamy tutaj autobusy, trolejbusy i prawdopodobnie też tramwaje, ale to zaraz zobaczymy. Wybór taboru jest dość spory. Jest też ciekawy taki Jelcz M11E z drzwiami harmonijkowymi. On w ogóle, ten przód wygląda jak od ziutka, więc w ogóle ciekawa hybryda. Zresztą tu też ciekawa hybryda, nie wiem czemu nazwane to zostało Jelcz M11 akurat. No i mamy zajezdnię tramwajową. Do dyspozycji dwie 105, 105NA i 105N szybkowiec. Obok hangaru stoi też jakiś nowszy tramwaj. Wygląda na Solarisa Tramino. Ale chyba nie jest w użytku. Więc weźmiemy sobie 105 i przejedziemy się kawałek. Oczywiście pudło wagonu ścina słup bardzo nieprofesjonalnie. Jakiś wagon wykolejony stoi chyba przed nami. Niestety. Także dalej nie pojedziemy. Ale myślę, że serwer godny uwagi. Właśnie ze względu w szczególności na tamte ciekawe trolejbusy. No i w miarę porządnie wykonaną linię tramwajową. Teraz jesteśmy na serwerze amerykańskim, na którym nie posiadam niestety prawa jazdy. Jeszcze nie miałem sposobności sobie wyrobić. Ciekawostka, zastawione są pierwsze drzwi z powodu pandemii. Jest nawet taśma Do Not Pass COVID-19. Jak widzimy, mamy typowe amerykańskie autobusy znane z metropolii. Linii jest dosyć sporo. Tabor jest dokładnie wykonany dość. No natomiast nie miałem tu okazji jeszcze przemieszczać się jako kierowca. Tylko jako pasażer właśnie. Sobie pozwiedzać to miasto, które jest dosyć spore, naprawdę jest bardzo duże. Tak jako pasażer to jest ciężko trafić na autobus na jakimś tam odległym przystanku. Akurat udało mi się zrespić przy dworcu autobusowym. No i tak to ogółem wygląda. Pokażę wam tylko to niestety z perspektywy pasażera. Jak coś takiego wygląda.
Widzę, że niestety niektórzy ci kierowcy też są dosyć tutaj nieogarnięci. Taranują się. No i tak to właśnie tutaj nam wygląda. Tak wygląda model tego autobusu z zewnątrz. Nawet nie wiem za bardzo jaki to jest autobus. Mamy tutaj tablicę przystankową. Typowo tak zaparkowane samochody, właśnie jak w Stanach Zjednoczonych. No i tak to wygląda. Ten serwer raczej tak w ramach ciekawostki po prostu wam pokazuję, żebyście wiedzieli, że można też sobie pograć na różnych zagranicznych symulacjach komunikacji miejskiej. Urban Move 4, 9. pozycja na naszej dzisiejszej liście. Serwer, który mi ostatnimi czasy bardzo mi się spodobał. Bardzo fajnie rozwijany. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Są moderusy alfa, beta, oczywiście 105, szybkowiec. Fajna, długa trasa, można się trochę rozpędzić. Ona jest bardzo fajnie skonfigurowana i skomunikowana z linią autobusową. Można się tutaj przesiadać w bardzo fajny sposób. To jest właśnie taki wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy. Bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo ładny model jest tej Alfy, bardzo mi się podoba. Ładne wnętrze, fajnie wykonana wykładzina. I podoba mi się też to malowanie, o czym wspominałem na odcinku właśnie z Urban Move 4. Wjeżdżamy teraz do takiego tunelu. Po lewej stronie mamy torowisko, po prawej stronie jezdnię przeznaczoną dla autobusów. A tak się prezentuje tabor autobusowy. Nie pokazywałem go wcześniej w całości. Co tu jest ciekawego? Merolek, Volvo przegubowy, Lions City. Właściwie to, co już dzisiaj widzieliśmy. Zdecydowanie bardziej podoba mi się tutaj tabor tramwajowy niż autobusowy. Chociaż ten autobusowy też nie jest wcale zły. Jest ładny wybór również. Volvo. Myślałem przez chwilę, że to jest Jelcz M125M. Myli mi się ciągle przez to wcięcie tutaj w tej atrapie. No i krótki manik. Także tak to się tutaj prezentuje. Urban Move 4 jest... Chciałem powiedzieć Urban Move 7. Urban Move 4 Mina.pl jest naprawdę bardzo fajny. Lubię tutaj grać. I z ciekawością będę patrzył na rozwój tej mapy. Także serdecznie oczywiście polecam. No i przechodzimy do ostatniego serwera na dzisiaj. Będzie to znowu zagraniczna produkcja. Teraz dla odmiany coś całkowicie w ogóle z innej beczki. Miasto wzorowane na Hongkongu w Chińskiej Republice Ludowej. Całkowicie inny tabor, inna w ogóle rzeczywistość, ale chcę wam tylko pokazać po prostu, że są też różne alternatywy. W ogóle tutaj rozgrywka wygląda trochę inaczej niż na polskich serwerach. Modele są bardzo, że tak powiem, ciężkie, bardzo wymagające. Długo się spawnują, bo po prostu są bardzo szczegółowe. Zresztą jak widzicie na modelu tego właśnie autobusu. Aleksander Denis zresztą. No i trzeba pamiętać również o ruchu lewostronnym tutaj. W przypadku akurat miast wzorowanych właśnie na Hongkongu.
zobaczcie, jak w ogóle ten pulpit jest szczegółowo tutaj zrobiony. Fakt, że za bardzo nie ogarniam nawet, jak te linie tutaj w jaki sposób są rozłożone i tak dalej. No niemniej rozgrywka może być też tutaj ciekawa. Właśnie jest sporo graczy z zagranicy. Wbiło też 2 moich kolegów, teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. No jak sami widzicie, to jest w ogóle inna całkowicie, tak jak mówiłem, rzeczywistość. Taki serwer. Dlatego też czasem warto sobie trochę na nich pogrywać. Jako alternatywa od znanych polskich modeli. 請緊握扶手，Please hold the handrail。請緊握扶手，Please hold the handrail。Mamy nawet hamulec przystankowy tutaj. Przydatna rzecz, nie powiem. Jakieś dodatkowe dykty można sobie nawet wstawić. No także ciekawa rzecz. No i tak to się tutaj prezentuje. To właściwie w ramach takiej bardziej ciekawostki. Bo nie mam swojego ulubionego serwera tego typu, a właśnie tych wzorowanych na Hongkongu jest dość sporo. Na Robloxie można ich znaleźć dużo. Każde różnią się od siebie, ale wszystkie są bardzo rozbudowane. Jak widzicie, to miasto się tam ciągnie daleko aż po sam horyzont. Jest też spory wybór przewoźników, no i dużo modeli, które są bardzo ciężkie, bardzo szczegółowe. Podsumowując dzisiejszy odcinek, chcę, żebyście pamiętali o tym, że Roblox oferuje wiele ciekawych serwerów. Trzeba tylko poeksplorować, poprzeszukiwać i grać dla rozrywki, dla przyjemności, nie utrudniać tego grania innym. Nie robić sobie na złość, tylko grać w taki sposób, żeby to faktycznie był mile spędzony czas. Wszystkim twórcom życzę jak najlepiej, aby rozwijali swoje projekty dalej. Wszystkie ważne linki macie oczywiście w opisie. Zapraszam na mój główny kanał jeszcze raz, na mojego Steama, nawet na mojego Instagrama. Możecie mnie obserwować, jeśli chcecie. No i to by było na tyle z tej drugiej części Top 10. Myślę, że kolejnej już raczej nie będzie. Teraz to wasza kolej zadecydować, które serwery są faktycznie najciekawsze, które projekty są najbardziej godne uwagi. I grajcie sobie w taki sposób, żeby spędzać ten czas właśnie jak najmilej. Ode mnie to tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy wystąpili na odcinku. Dziękuję i zapraszam na kolejne produkcje. Siema.